Jest takie powiedzenie, mądry Polak po szkodzie. Więc ja wszystkim radzę, żeby sobie weszli na YouTube'a, sprawdzili filmiki z Rosji albo z Brazylii, gdzie są wykorzystywane takie kamerki samochodowe, żeby nie byli chodzącym przykładem mądrego Polaka po szkodzie. A dzisiaj zrecenzuję dla Was Mikavi PQ4 Dual, czyli podwójną kamerę samochodową premium. Zapraszam. Moją pierwszą kamerę internetową kupiłem w supermarkecie. Kosztowała 50 zł i wytrzymała godzinę. Zdecydowałem się, że kupię następną lepszą, więc wróciłem do tego samego sklepu. Powiedziałem, że chcę lepszą, więc kupiłem taką za 65 zł i wytrzymała pół godziny. Wtedy się nauczyłem, że może niekoniecznie jest warto oszczędzać na sprzęcie, który może nam uratować kilkaset złotych, kilka tysięcy albo nawet kilkadziesiąt tysięcy, w zależności od tego, jaki macie samochód. Na testy dostałem taką oto kamerę Mikavi PQ4 Dual. Kamera samochodowa premium, tak jak zresztą wspominałem we wstępie. Dlaczego premium? Poza tym oczywiście, że ma świetną jakość nagrywania, to widać to tak naprawdę już przy pierwszym dotyku. Te wszystkie plastiki, cała ta budowa, widać, że to nie jest jakiś dosłownie tania kamerka z supermarketu, tylko jest to faktycznie przemyślana konstrukcja. Po drugie jest to kamera podwójna, czyli to mamy kamerę naprzód, żeby rejestrować wszystkich tych, którzy zdecydują się na przykład gwałtownie zahamować przed nami, a to jest kamera na tył dla wszystkich tych, którzy zdecydują się mocno przyspieszyć za nami. Zacznijmy od głównej kamery, czyli kamery przedniej, którą tutaj widzicie. Ją montujemy za pomocą taśmy 3M. O taśmie 3M opowiadam na większości moich filmików. A ta firma chyba po prostu obkleja cały świat, mam takie wrażenie, i wszyscy mają taśmę 3M, ale spoko, bo próbowałem tak naprawdę po testach odkleić właśnie taką przyczepioną naklejkę do mojej szyby i szybciej wybijesz szybę, niż odkleję tą naklejkę. Wybaczcie. W każdym razie, tak wygląda mocowanie. Tutaj, jak już przykleimy to mocowanie do samej kamery, to blokujemy ją w ten sposób i tak jak widzicie, ona się bardzo fajnie chowa. Ma taki ciekawy kształt, dzięki czemu nie jest taką gigantyczną kamerką, którą czasami jesteśmy w stanie zobaczyć u niektórych osób, albo taką mini kamerą, tylko ona fajnie wpasowuje się w to, jak wygląda nasz samochód. Sama kamera, tak jak widzicie, ma bardzo mocno wystający obiektyw, więc ma szeroki kąt widzenia. Zresztą piszę tutaj Ultra Wide Angle Lens. To jest kamera Full HD, więc możecie być pewni, że jakość tych nagrań, które zresztą zobaczycie za chwilę, jest wysoka, dzięki czemu jesteście w stanie rozpoznać na przykład na środku ulicy królika. Ale tak naprawdę bardziej chodzi o samochody, więc tablice rejestracyjne w dzień i w nocy. Poza tym z boku mamy przycisk resetu, przycisk ładowania oraz przycisk podłączenia do kamery tylnej, bo kamerą tylną podłączamy do tej kamery, poza tym, że ta kamera ma tryb parkingowy, ale o nim opowiem Wam za chwilkę. Tutaj z tyłu mamy wejście na kartę SD, żeby było gdzie nagrywać nasze filmy. Tutaj dobra rada, zawsze raczej pójdźcie w lepsze karty SD z większą szybkością zapisu, z większą pamięcią. No, mimo wszystko chcecie, żeby to był porządny nośnik pamięci w razie jakiegokolwiek wypadku. Tutaj mamy ekran główny kamery oraz przyciski, za pomocą których nią sterujemy, no i sam przycisk OK. Więc tak wygląda kamera główna. To jest kamera tylnia, ją montujemy z tyłu samochodu. Musimy pamiętać o tym, żeby schować sobie kabel, który idzie od przedniej kamery do tylniej. Ja schowałem go sobie w suficie, pewnie większość osób też tak robi. Kamery podwójne tak naprawdę są już coraz popularniejsze. No bo jednak mimo wszystko mamy różnego rodzaju zdarzenia drogowe i może się tak zdarzyć, że ktoś nie wyhamuje, strzeli nam w tył i potem będzie chciał mówić, że na przykład na autostradzie zdecydowaliśmy się cofać albo drastycznie zahamowaliśmy. Dzięki tej kamerze jesteśmy w stanie udowodnić, że niekoniecznie. Kamera, jak sami widzicie, jest niewielka. Tutaj mamy gniazdo, do którego ją podłączamy i jesteśmy w stanie dowolnie ją sobie ustawić tak, żeby obejmowała cały tył naszego samochodu.
Pokazałem Wam już, jak wyglądają kamery, więc teraz możemy przejść do ich specyfikacji. Jeżeli chodzi o rozdzielczość wideo, no to jest ona wysoka. Możemy mieć albo na 30 klatkach 2560 na 1440, albo Full HD 1920 na 1080p przy 60 klatkach na sekundę. To jest rozdzielczość, jaką ja mam, czy tam miałem przez wiele lat w telewizorze, więc wydaje mi się, że do samochodu jest zdecydowanie wystarczająca. Sama kamera również robi oczywiście zdjęcia i tutaj mamy do czynienia z 12 megapikselami. Procesor w kamerze to jest Novatek NT96663. Sensor to jest Sony Starvis IMX327. Sony chyba robi najlepsze tutaj właśnie sensory do takich kamer premium, czy tam najczęściej jesteśmy w stanie zobaczyć, że jeżeli jest dobra kamera, to jest tam w środku Sony. No i oczywiście mamy tryb HDR. To, o czym Wam wspominałem i co jeszcze Wam pokażę, to kamera posiada tryb parkingowy, 24-godzinny i on posiada 3 tryby. Detekcję ruchu, timelapse i low beat. Tryb parkingowy, no to zaraz Wam o nim opowiem. Systemy alarmowe, no to posiada asystent pasa ruchu i asystent ostrzegania przed kolizją. Więc mamy tutaj trochę inteligencji, która pojawiła się w samej kamerze samochodowej. Wyświetlacz to jest dwucalowy LCD, HD z polskim menu. Obsługa kart microSD to jest do 128 GB. Tak jak Wam wspominałem, nie żałujcie na karcie SD do swojej kamery samochodowej. Dobra rada. Posiada detekcję wstrząsów, posiada zabezpieczenie plików, żeby nic się z nimi nie stało. Nagrywa w pętli, ale to jest raczej coś normalnego i co praktycznie każda kamera posiada. Posiada czujnik ruchu, no i mamy kondensator i zestaw ACC właśnie do tego trybu parkingowego. Przechodząc od specyfikacji do tego, jak ta kamera działa. Jeżeli chodzi o samo działanie, no to kamera premium musi działać premium i tak jest z Mikawi. Czyli to nagrywanie jest płynne, ta jakość jest bardzo wysoka. Mamy albo tą super jakość, jeżeli mamy samą kamerę, czyli te ponad 2000 pikseli, albo mamy Full HD 1920, jeżeli nagrywamy z 2 kamerkami na raz. Kamera posiada tryb HDR, który tak naprawdę pozwala nam na zamontowanie jej w miejscu, w którym byłoby ciężej. Mam tutaj na myśli tylną szybę, która posiada na przykład naklejkę, bo to było też testowane u nas. Dzięki trybowi HDR ta kamera jest w stanie bardzo dobrze nagrywać nawet na oklejonym samochodzie. To na pewno jest ważna informacja dla wielu osób. Poza tym HDR ma mimo wszystko jeden mały minus, czyli jak jest włączony, to ekran czy tam obraz z przedniej kamery jest trochę zbyt jasny, ale to nie jest jakaś wielka wada. Oto zestaw kabli, który dostajecie razem z kamerami. Robi wrażenie, jak pierwszy raz to zobaczyłem, to pomyślałem sobie, matko, ile tego tutaj dali. Ale wszystko ma swój sens. Dlatego przejdę po wszystkich tych kablach, opowiem Wam o tym i przejdę między innymi płynnie do trybu parkingowego. Zacznijmy od głównego kabla zasilającego. Czyli tutaj mamy kabel, który podłączamy do naszej kamery i dzięki temu zacznie ona działać. Kabel podłączamy do gniazdka dawniej na zapalniczkę w samochodzie. Teraz już nie wiem, czy gdziekolwiek te zapalniczki możemy znaleźć. Minus jest na pewno taki, że jest to jeden kabel z wtyczką. Czyli jeżeli na przykład chcecie ładować sobie swój telefon i potrzebujecie gniazda USB, no to już potrzebujecie mieć w jakiejś formie rozgałęziacz, bo tutaj Mikawi nie przewidziało wejścia na USB. Tutaj mamy pierwszy kabel. Następny kabel to jest kabel, który pozwoli nam na połączenie tylnej kamery z przednią. W ten sposób to wygląda. Zdecydowanie praktycznie chyba w każdym samochodzie, chyba że nie wiem, mamy tira, no to w tirze to się nie uda. Ale tutaj, jeżeli stwierdzicie, że 3 razy obejdziecie samochód, to spokojnie tego kabla wystarczy. Zresztą jest on tutaj opisany, jak go podłączać. Więc to jest drugi kabel i trzeci kabel. Dobra, chwila. Mamy 2 wejścia. Pierwszy kabel, drugi kabel. Po co komu trzeci kabel? Ten kabel to jest właśnie tryb parkingowy. I to jest genialna rzecz, którą polecam każdemu. Ten kabel, podobnie jak
poprzedni wpinamy do kamery głównej, czyli zamiast tego kabla podpinamy ten. Poza tym, że zwolnicie sobie miejsce w gnieździe, no i będziecie mogli ładować telefon, to jest o wiele ważniejsza rzecz, czyli te 3 kabelki, które podłączacie na przykład do bezpieczników. Możecie w wielu sklepach znaleźć takie przejściówki specjalne. Chodzi ogółem o to, żeby one miały stałe napięcie z samochodu i cokolwiek się stanie, kiedy nie ma Was w samochodzie, kiedy na przykład poszliście do sklepu albo zostawiliście samochód przed blokiem, a w tym czasie ktoś podjechał i na przykład uderzył Wam w bok albo przerysował, cokolwiek. Samochód poruszył się. Mamy tutaj czujnik ruchu, który to wykrył, a dzięki temu, że jest to ciągłe zasilanie, to kamera się włączy, przednia i tylna. I dzięki temu możemy na przykład nagrać delikwenta, który próbuje uciec. Przerysował nam samochód, uderzył w niego, a mimo wszystko nagranie jest. Więc to jest na pewno bardzo ważna rzecz. Inna jest taka, na przykład ktoś nam się wkradł do samochodu i coś ukradł, zbił szybę i zaczął uciekać. Jeżeli nie uciekał tak, że był w martwym polu tej kamery, czyli nie był na przedzie albo nie był na tyle, no to złapiemy go albo chociaż będziemy w stanie zobaczyć, kto to był. Więc taki tryb parkingowy to jest jedna z moim zdaniem lepszych rzeczy i polecam go naprawdę każdemu. Ma tak naprawdę same zalety, czyli nie musicie myśleć o tym, gdzie ta kamera jest podłączona. Macie podłączoną zarówno tylnią, jak i przednią, no i zabezpieczacie się przed tym, że coś się stanie, kiedy Was nie ma. A mimo wszystko to jest bardzo częsta sytuacja, że wracamy i niestety, ale okazało się, że jest wgniecenie, rysa albo i coś gorszego. Kamera posiada również 3 inteligentne funkcje, o których warto wspomnieć. Asystent pasa ruchu, asystent informujący o przeszkodzie i ten, który informuje nas o tym, że nie zapaliliśmy naszych świateł. Ten ostatni jest istotny, bo faktycznie mówi nam, kiedy na przykład zapomnimy zapalić świateł i ruszymy. Na przykład jakiś jest półmrok i kamera to wychwyci. Jeżeli chodzi o asystent pasa ruchu i asystent wykrywania przeszkód, to już mniej. W sensie kamera to wychwytuje i informuje nas o tym, ale mimo wszystko musimy spojrzeć do góry, żeby zobaczyć, co się dzieje. Jest jakieś piknięcie, to może nas mimo wszystko rozkojarzyć i wtedy możemy na przykład dojść do wypadku, więc tutaj podchodzę trochę z rezerwą do tego, czy chcecie tego używać, czy nie. To już trochę na własną odpowiedzialność. Jeżeli to Wam pomoże i jakieś piknięcie sprawi, że będziecie bardziej uważni, to jest ok. A jeżeli macie w tym momencie zerkać co chwilę i patrzeć, czy kamera czegoś Wam nie pokazuje, bo na przykład ustawiliście ją kawałek od siebie i nie macie jej w polu wzroku, to niekoniecznie bym wchodził w tą opcję. Aplikacja Mikawi to niestety jej największa wada. Ta aplikacja się rozłącza, jest powolna, jest problem ze ściąganiem filmów. To jest aplikacja Roadcam, która widać, że nie jest dedykowaną aplikacją dla tego producenta, aczkolwiek Mikawi pracuje nad swoją własną autorską aplikacją, która ma być zdecydowanie lepsza i fajniejsza. Trzymamy kciuki i mam nadzieję, że tak faktycznie będzie. To mówiłem, a teraz chodźmy na przejażdżkę i zobaczcie, jak wyglądają nagrania z przedniej oraz tylnej kamery i to w dzień, i to w nocy. Podsumowując, czy Mikawi PQ4 Dual jest kamerą wartą swojej ceny? Jest. Moim zdaniem jej wysoka jakość wykonania, to, że nagrywanie jest na naprawdę dobrym poziomie. Tutaj na obu mamy Full HD w 30 klatkach na sekundę. Kilka tych fajnych funkcji. Genialny tryb parkingowy, który polecam naprawdę każdemu, który odmieni Wasze życie. Moim zdaniem warto jest zainwestować w dobrą kamerę samochodową. Nawet jeżeli macie, no nie wiem, po prostu słabszy samochód. Ja sam nie jeżdżę jakąś super heterodyną
ale taka kamera może Wam naprawdę oszczędzić stresu, kłopotów i wielu różnych nieprzyjemnych sytuacji. I pamiętajcie zawsze, że jak wymienicie samochód, to wtedy możecie wziąć kamerę ze sobą. To nie jest żaden problem. A naprawdę warto jest zainwestować w kamerkę premium i Mikawi jest bardzo fajna. Jedyny ten duży minus to jest ta aplikacja, a z tą sobie spokojnie mogą poradzić i wtedy nie będziecie musieli wymieniać kamery, po prostu będzie nowa aplikacja, z którą się sparujecie i wszystko. Więc moim zdaniem warto zdecydowanie iść w kamery premium i warto jest kupić Mikawi PQ4 Dual. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam pomogła, że zdecydujecie się na wprowadzenie trochę większej ilości elektroniki do Waszych samochodów. No i oczywiście koniecznie wchodzicie na nasz kanał i oglądacie pozostałe filmy. Szczerze polecam, wiem o tym, bo w większości występuję, ale nie tylko, więc może znajdziecie kilka z innymi osobami ze SmartMe. Dzięki i do zobaczenia.